Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale Aranżacji Wnętrz. Ostatnio był odcinek, tutaj go macie. Jak urządzić dom, żeby było jak najmniej sprzątania. Przyjął się, bardzo się cieszę i dziękuję za Wasze komentarze, bo dzięki temu mogę zrobić drugi odcinek o takich 10 trikach, 10 pomysłach właśnie jak usprawnić swój dom, żeby było jak najmniej roboty po prostu. No, kto lubi? Ja nie. Ja nie. Tak więc lepiej właśnie coś takiego zastosować jak tutaj. To słuchajcie, to będą triki. Faktycznie, bo niektóre rzeczy trzeba urządzić, pomyśleć, zaplanować przed remontem, ale niektóre już teraz możecie zrobić. Nic to nie będzie kosztowało, a na 100% po prostu pomoże Wam w utrzymaniu czystości, porządku w domu. Dobra, zanim zaczniemy, jak zwykle prośba o subskrypcję kanału, dajcie łapkę w górę, zapraszam do siebie na Instagram, ostatnio był live, coraz więcej tych live'ów tam będzie, tak więc zapraszam do siebie na Instagram i zaczynamy. Pierwsza rzecz, która bardzo mi się spodobała, no dobra, znać to znam, ale nie stosowałem. Też w sumie nie mam gdzie, bo większość szaf mam, ja nie mam szaf, ja mam garderoby. Dobra, ale meble, jeżeli mam tego typu, to są do samej góry. Ale jeżeli nie masz do samej góry, tak jak kuchnia nieraz, tak? W kuchni nie mamy tych mebli do samej góry, czy szafy, to weź, wyłóż tą górę papierem. No słuchaj, jeżeli masz takie pieruństwo 10 cm od sufitu, no to tam rękę wkładać, szorować, czyścić. No jak żyć? Jak żyć? A tu papier ładnie rozłożysz, później go zwiniesz, wyrzucisz. Mogą być gazety, może być folia, może być stretch, cokolwiek, tak? Chodzi o sam fakt. Później raz, dwa, zwijasz, wyrzucasz i porządek na święta jest zrobiony. Druga sprawa, mówiłem o tym, dlatego to będzie bardzo szybko, bo mówiłem o tym właśnie w tamtym odcinku, ale chcę na coś zwrócić uwagę, bo często pisaliście o tym w komentarzu. Proponuję, że jeżeli macie garnek, coś Wam pryska z patelni, z garnka, żeby zrobić osłonę. Choćby taką jak tutaj, prowizoryczną z tektury. Tak, ja wiem, że są już gotowe osłony i można je kupić, zastosować. Można, ale mnie chodziło, żeby pokazać, jak tanim kosztem, za darmo można by było to zrobić. I druga sprawa, tak, oczywiście, no, przy gazie nie ma opcji takiej, żebyście dali tekturę, no chyba, że tak lubicie ryzykować. Można zobaczyć, co się będzie działo. Chyba wiem. Nie polecam. W takim przypadku polecałbym szkło. Szkło po prostu postawić, żeby, jeśli nie kupujecie oczywiście już oryginalnej osłony, ale takie szkło też zabezpieczy Wam ścianę przed chlapaniem. Punkt trzeci. Wspomniałem Wam w tamtym odcinku o tym, że czym mniej rzeczy na blatach, tym lepiej. I to jest prawda. W ogóle na blatach, na komodach, na szafkach, na półkach. Po prostu mniej będzie sprzątania. Ja nie mówię, że półek otwartych nie, absolutnie nie. Jasne. Tylko musisz wziąć pod uwagę, że czym więcej tych półek będzie, czym więcej tych pierdół będzie ponastawianych, tym więcej będzie robionych. Tak samo z blatem. Ja proponuję, jeżeli jest taka możliwość, a zazwyczaj jest taka możliwość, bo nawet jak już macie kuchnię, to można zrobić taką półkę wyjeżdżającą, tak jak tutaj. Jeżeli macie jakieś blendery, krajalnice, jakieś urządzenia, które od czasu do czasu, choćby raz na dzień, ale nie zawsze, nie cały czas używacie, no to słuchajcie, to jest super sprawa. Ukroję chleb, zamknę front, nakruszone tam jest. A kto to widzi? Nie ja. Od razu mi lepiej. Od razu jest czyściej. Od razu jest ładniej. Tak więc trzeba przemyśleć i zaplanować coś takiego od razu, żeby później było jak najmniej pracy. Punkt czwarty to nie jest akurat z urządzeniem, ale bardzo mi się to spodobało. Słuchajcie, bo ja mam sam ten problem. Często mam ten problem. O, tak w ten sposób to chyba powinno być, ale już nie będę miał. Moje dzieci uwielbiają sandwicze, często robimy i często ten ser gdzieś tam, kurde, i później wyczyść to, no. Wkurzające to jest, tak? A wystarczy obłożyć taki sandwich, grill kontaktowy papierem do pieczenia. Zrobisz takiego sandwicha, otwierasz, wyrzucasz i jak nowy.
Sandwich czyściutki, ładny, nie trzeba szorować, nie trzeba drapać tam tym nożem, szczotkami, jakimiś gąbkami ostrymi, jak później się to zniszczy, ten teflon, tylko jest po prostu czyste. No powiem Wam, ja wiem, że to nie jest do urządzenia, tylko perfekcyjna pani i pan domu, ale spodobał mi się ten pomysł, no to mówię Wam. Do 5. za to pomysłu mam pewne obiekcje, ale za dużo osób napisało w komentarzu o tym pomyśle i mam w rodzinie, rodzinę ludzi, którzy stosują też tak. Słuchajcie, ściągaczka wody w kabinie prysznicowej. Dlaczego mam obiekcję? Bo ja bym tego nie robił. Po prostu nie chciałoby mi się pewnie. No niepewnie by mi się nie chciało, tylko nie chciałoby mi się, żeby po każdym kąpaniu ściągnąć. Ale z drugiej strony faktycznie nie zajmuje to znowu aż tyle czasu, bo ile to może zająć? Myślę, że maksymalnie pół minuty. No i mamy cały czas czyste, niepoplamione, bo jak ściągniesz od razu, te mediny nie zostaną na szybie, które szkło, jak zawsze powtarzam, nie jest łatwe w utrzymaniu w czystości, jest problematyczne. Dajcie znać, czy dużo Was robi w ten sposób. Czy dużo używa właśnie takiej ściągaczki do umycia kabiny, albo inaczej, żeby później nie musieć myć kabiny. Kto? Ręka w górę. Teraz 2 punkty, które warto przemyśleć już podczas remontu, przed remontem, tak? Planując mieszkanie, planując dom. To jedno, słuchajcie, ja to wiem, mam sprawdzone na sobie, mam sporo podłóg i mam odkurzacz automatyczny. Jestem bardzo zadowolony, ponieważ jak on nie sprzątał, to ja to musiałem odkurzać. No to sprawa jasna, kiedy jestem bardziej zadowolony. Kiedy muszę sprzątać, czy nie muszę. On za mnie telefonem go tam ustawię, pyk, jedzie. Ale żeby to naprawdę dobrze funkcjonowało i nie było problemów, żebym w każdym momencie mógł puścić ten odkurzacz, nawet będąc gdzieś tam, bo oczywiście jest taka możliwość, tak, bo to działa na Wi-Fi, to nie możesz mieć przedłużaczy, żadnych kabli zresztą na miejscu. Klocki Lego lepiej też, żeby nie były porozrzucane. Po prostu przemyśl już wcześniej, przed remontem, aby ten odkurzacz później mógł swobodnie jeździć. Jeżeli masz donice, to jakieś daj masywne, ciężkie, nie takie, że to szturknie ten odkurzacz i to się zaraz przewróci. Bo więcej roboty będzie niż radości z tego. Meble albo na nóżkach, żeby odkurzacz wjechał pod te meble, albo całkowicie do ziemi. Bo jak zostawisz tam kilka centymetrów szpary, to kurz tam i tak wleci, tak? Kołtuny z sierści, z psa, a propos ostatniego odcinka. No, niestety, wtedy się bardziej narobisz nawet niż sobie ułatwisz życie. Tak więc to jest jedno. I druga rzecz, też, ale to już musisz pomyśleć przed budową nawet, przed tynkami, cokoliki wtopione w ścianę. Fajna sprawa. Nie tania sprawa, ale fajna sprawa. Bo cokoliki jednak się przydają, tak? Powinny być, bo jak myjemy podłogę, to niestety te ściany będą ufajdolone. A jeżeli masz cokolik, to będzie ufajdolony cokolik, ale cokolik można łatwiej zmyć, szybciej, ale jeżeli damy cokolik typu MDF naklejane na ściany, gdzie zazwyczaj tak robimy, to kurz niestety będzie się zbierał, no nie ma prawa, będzie się zbierał u góry. Ale jeżeli to już przemyślisz wcześniej, wtopisz w ścianę, następna robota z głowy. Kolejny punkt. O tym już wspominałem, na pewno wspominałem, no bo to ma sens, żeby przemyśleć, aby w domu było jak najwięcej szaf. Tych oczywiście pod sufit. Szaf na ubrania, to jasne, bo kobiety raczej mają więcej ubrań niż mniej. Nam te 2 pary butów wystarczy na kilka lat, a kobietom niekoniecznie. Ale to jest jedno, tak? Ubrania, no to wiadomo, że warto, żeby było więcej tego miejsca, ale słuchajcie, przeznaczcie miejsce, bo często tak jest, że ludzie o tym nie myślą naprawdę, na szafę gospodarczą. Gdzie będziemy musieli mopa trzymać, wiaderko jakieś, odkurzacz, miotłę, deskę do prasowania, no deskę do suszenia, no tam to już raczej by było ciężko, ale to jest jedno, właśnie szafa gospodarcza, szafka, szuflada na narzędzia, no bo też tego typu rzeczy mamy. A jeżeli my nie przeznaczymy, nie przemyślimy tego na dzień dobry, no to niestety później będzie rozpiździe. Będziemy wrzucać byle gdzie, byleby było gdzie jest miejsce i tyle. Jeśli nie będzie porządku, zawsze będziecie szukać tego śrubokręta i tak dalej. A tak
macie w jednym miejscu. Należy to przemyśleć. Przemyśleć dobrze, żeby była sporych rozmiarów szafa, miejsce na tego typu rzeczy, akcesoria. Teraz jak myślę, wspomniałem o tej suszarce do prania. No właśnie to też jest często problem, bo gdzieś te pranie musimy suszyć. I teraz powiem trochę nieekologiczną sprawę. Nie wiem, jak wy się do tego ustosunkujecie, dajcie znać w komentarzu, ale uważam, że suszarka na pewno, suszarka na ubrania, ale mówię taka automatyczna, tak? Taka pralko-suszarka lub suszarka, pomoże nam w tym, aby w domu było czyściej, większy porządek. No bo jeżeli wystawiamy to pranie, suszarkę z praniem, no nie wygląda to najciekawiej. No nie, no absolutnie. A słuchajcie, po pierwsze powiesić pranie, to już jest problem. A ściągnąć te pranie? No przecież to ono się będzie suszyło jeszcze 3-4 dni. A trzeba będzie następne powiesić. I tak w koło, i w koło, i w koło. I bajzel, a później jeszcze wyprasować, nie? Także to się ściąga te pranie, gdzieś tam rzuca się te kubki i tak dalej. Robią się... No. Dlatego na pewno pomocne w utrzymaniu czystości będzie taka suszarka automatyczna. I ostatnia rzecz, pierdoła. Pierdoła, którą możecie już zaplanować podczas remontu, ale zawsze możecie zastosować później. A chodzi mi dokładnie o kabiny prysznicowe, o ceramikę, armaturę. Kupując kabinę prysznicową, warto, naprawdę warto kupić ją już zaimpregnowaną, że ta woda będzie nam spływała po tej szybie. Zazwyczaj to jest szyba, tak? Że będzie nam spływała. Jeżeli kupiłeś, super, ale nie myśl, że to jest raz na całe życie. No niestety tak nie jest. Musisz impregnować to co jakiś czas, no przynajmniej raz na pół roku. Przynajmniej raz na pół roku. No niestety. Tak jest. Ale są impregnaty, które się nadają do ceramiki, do armatury, właśnie do kabin prysznicowych. Popsikacie, zostawicie i to też Wam ułatwi później życie. To też sprawi, że nawet jak tej ściągaczki nie będziecie używać, to że ta woda będzie spływała bardziej niż bez tego impregnatu. Nie kosztuje to majątku. Problematyczne w zrobieniu też nie jest. Największy problem to w tym, żeby chwycić się za to i to zrobić. To jest chyba największy problem. Ale to jak z wszystkim, jak z tym prasowaniem, z tym suszeniem. Myślę, że nie jedna osoba tak ma. Ale jak się już chwyci, to już jest dobrze. Ale właśnie, że nie musieć się chwytać często do pracy, to warto pomyśleć o takich nieraz pierdołach, jak ten papier na szafie, na kuchni, w sandwichu. Prawda? Dajcie znać, bo pewnie Wy znacie więcej, dużo takich fajnych, ciekawych, prostych, często banalnych i niedrogich pomysłów. Dajcie znać, bo to na pewno przyda się i mnie, i innym oglądającym. Jak zwykle prośba, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę, jeżeli ten odcinek Ci się przydał. Zapraszam do Ciebie na Instagram i TikTok. A na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć!